Dzień dobry, witam w nowym odcinku prosto z Turcji. No, nie wiem, czy w zasadzie mogę być zadowolony i nie chciałbym nazywać tego odcinka drugą depresją droniarza, ale okazało się po przylocie, że no, nie ma tutaj samochodów, a to dlatego, że jest jakieś tureckie święto i wszystkie auta, które są możliwe, są wynajęte. Także na razie plan mojej wycieczki, raczej podróży, no legł w gruzach, a że mam mało dni, no to nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. No cóż, zobaczymy. Dzisiaj znalazłem się teraz znalazłem się w Bodrum, no i może wykonam jakieś ujęcia z drona za chwileczkę. Jest godzina 9:30 i jest 26 stopni. Ogólnie w miastach wiadomo, jak jest beton, no to jest strasznie, ale to strasznie gorąco, także pewnie odczuwalna jest trochę większa. Mam jakieś tam już po Tajlandii przyzwyczajenie do takiej pogody, no ale wydaje mi się, że zawsze po prostu nie lubiłem takiego super gorąca, a teraz z racji tego, że nawet mam nagrywać odcinki, no to po prostu przyzwyczajam się do tego umysłowo, psychicznie i nie jest tak źle. No fajnie. Dobra, nie wiem, gdzie dalej mnie wywieje, bo tak naprawdę nie znam topografii tego miasta. Najbardziej żałuję, że nie mogę wyjechać w Odludzia, bo to te odludzia dla mnie robią zawsze robotę, chociaż no, miasta też są piękne, no, ale tutaj w miastach zawsze są ludzie. Niestety moje wideo spod zamku się nie nagrało, bo włączyłem zwolnione tempo i wszystko było w zwolnionym tempie, ale chciałbym powiedzieć, że jednak tutaj, a nawet nie tylko tutaj, tylko wszędzie za granicą nagrywa się tak, no jak na meczu wyjazdowym się gra w piłkę prawdopodobnie. Nie jesteś u siebie, nie wiesz, co się wydarzy, niby znasz przepisy, ale jednak jest taka troszkę większa adrenalina, że coś może zdarzyć się nieoczekiwanego. Także nie lata mi się super relaksacyjnie, mimo że to relaksacyjne ujęcia. No, taki paradoks trochę. A tak poza tym to wszystko ok. Bardzo ładne widoki, bardzo dużo jachtów, łódek. Widać, że sezon się rozpoczyna już na dobre. Ja, jeżeli znajdę wypożyczalnię samochodów, no to prawdopodobnie będę starać się wypożyczyć auto, żeby gdzieś pojechać, bo wolę kręcić miejsca na odludziu niż tam, gdzie jest dużo ludziów. Tak jest. Jakoś wtedy mam większy spokój i jednak chyba wolę dzicz, bo taki ze mnie trochę dzik. No, suchary są w cenie cały czas u mnie, jak widać. No niestety, still no cars for rent. Tak, mogę sobie wynająć quada, ale niestety moja miejscóweczka do spania jest trochę od Bodrum, także quadem chyba bez sensu by się jechało. No nic nie zrobię. Prawdopodobnie nie nagram żadnego większego materiału. Nic nie poradzę. Idę szukać dalej. Standardowo na wyjazdach zaliczam małe upadki. Nic mi się w sumie nie stało. Kawa nie rozlana, ale mam nadzieję, że filtr ND tym razem przeżył, a nie tak jak skończyło się na Majorce. Bo na Majorce rozbiłem w mojej kamerze filtr ND. Rozkładam się po raz drugi. No i co? Lecę tam na flagę. Wiatru prawie w ogóle nie ma. Zobaczymy, co z tego punktu będzie widać. Nie wiem, czy wylatam całą baterię. No ale zobaczymy. I co, tak jak mówiłem w jednym z poprzednich odcinków,
zabrałem tego drona, ponieważ jest najbardziej mobilny ze wszystkich moich dronów. Kiedyś wziąłbym ze sobą Awatę, no ale nie wiem, czy chce mi się aż tak pakować do plecaka. Także jeszcze całe to wszystko przede mną. Wielkim plusem Mini 3 Pro jest to, że jest naprawdę ultra cichy i go nie słychać. Jeśli wlatuje no tak na 20 metrów, to już raczej go nie słychać i też go no szybciej znika niż oczywiście ten duży Mavic, więc to jest duży plus z tego względu, że nie sieje zamętu w takich miejscach, a ja cenię sobie bardzo prywatność, jeśli latam i spokój. Chciałem powiedzieć, że zasięg jest bez zastrzeżeń. Nie mam do niego w zasadzie żadnych zastrzeżeń. Oczywiście, że jak tracę go już tak naprawdę daleko z zasięgu wzroku, no to wtedy no, może się kontroler nie komunikować z dronem, ale do tej pory no jakoś wielkich problemów nie ma. Nie będę mówić na jakie odległości latam, bo też jakoś specjalnie dalekie te odległości nie są. No ale powiem tak, jest wystarczająco dla mnie, więc myślę, że dla Was też powinien być taki zasięg wystarczający, no chyba że ktoś lata w konkursie, ja polecę jak najdalej, no to ja w tym konkursie nie biorę oczywiście udziału. Taksi chcę wziąć o 5 euro więcej. Nie żebym skąpił, ale za kilometr więcej płacić 5 euro, no to chyba nie ma sensu. Więc można się przejść bocznymi uliczkami, zobaczyć jak wygląda tubylstwo. Takie słowotwórstwo. I wygląda w zasadzie bardzo ładnie. Lubię takie klimaty, lubię białe budyneczki. No cóż, znowu powiedziałem to słowo. Chciałbym w nieodległym czasie pojawić się w Grecji. A tu takie kotełki. Hej! No i tak sobie sypiają kotełki i piesełki. A ja jestem z niewielką ilością materiału, ale myślę, że jakiś relaksacyjny film z tego wyjdzie. Jutro jeszcze płynę na Kos, także jest szansa, że będę uratowany. W zasadzie to mogę podzielić się czymś z Wami, skoro nie jest to jakiś specjalny odcinek o lataniu. Znaczy w zasadzie o lataniu też, a raczej o jego braku. Nigdy nie spodziewałem się, że będę tutaj w tym miejscu, w którym aktualnie jestem. No szczególnie wtedy, kiedy zaczynałem, dzień dobry, tą całą tę przygodę z dronem, bo na początku latałem sobie tak po Wrocławiu, a zrobię sobie katedrę, zrobię sobie Ostrów Tumski i tak dalej, i tak dalej. No a później zacząłem zabierać tego drona na różne domowe wycieczki. No i z jakimś czasem powstawały nowe materiały. No i te materiały trzeba było jakoś spożytkować. No i zacząłem wrzucać je właśnie na swój kanał. A teraz jak jeżdżę gdzieś, no to już w zasadzie nie ma możliwości, żebym nie wziął drona ze sobą. No po prostu jest to mój taki kompan chyba w podróży. I dobrze się z tym czuję. Każdy wie, że jak gdzieś wyjeżdżam, to albo mam ze sobą kamerę, no a drona to w zasadzie chyba mam praktycznie cały czas w plecaku.
na wyjazdach i nie wiem jak dla innych, ale wydaje mi się, że może być to trochę uciążliwe, że jednak trzeba się zatrzymać w danym miejscu, no i poczekać aż pan dronozaur, jakie to śmieszne, nakręci swój materiał. Nie jestem dronozaurem. W zasadzie wciąż nie wiem skąd, czy wiem skąd wzięło się dronozaur, od po prostu drona i jakiegoś tam takiego stworzenia, zaura, dinozaura. I w zasadzie tyle, ale ja się nie nazywam dinozaur, ani mój żaden z dronów też nie nazywa się dronozaur, chyba że to są po prostu dronozaury. No dobra, to co? Może jeszcze dzisiaj sobie zrobię zachód raczej słońca w miejscu, gdzie jestem. Zobaczę. No i nawet mógłbym rzec, że podróżuję boso przez świat, bo mam tak starte klapki, że praktycznie co chwilę się prawie przewracam i wywróciłem się już na Majorce, wywróciłem się tutaj i jeszcze w kilku pewnie innych miejscach, a tutaj właśnie myli niedawno podłogę, także wolę po prostu iść sobie na boso. No i tyle, no nie wiem jak wy podróżujecie, macie zawsze buty, mi jest strasznie gorąco. No może nie strasznie, ale jest gorąco i nie zakładam w ogóle innych butów, bo nie ma to dla mnie najmniejszego sensu. Może sandały, no może się przerzucę na sandały. Jednak dzisiaj wieczorem nie polatałem za specjalnie. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, w czym jest problem. No może w zasadzie nie aż tak ciężko, no bo jak wystartowałem, to zobaczyłem, że tutaj akurat jak nigdy się nie zdarza, ktoś z tego samego miejsca wystartował dronem, także aby uniknąć jakiejś kolizji niepotrzebnej, po prostu wolałem polecieć wyżej. Ale to nie lata się tak fajnie, jak wiadomo, że nic nie leci. A z drugiej strony, no nie jest to nic ciekawego oprócz samego resortu, który w zasadzie mnie nie interesuje, bo oczywiście interesują mnie inne rzeczy, także no niestety misja nie jest zakończona sukcesem. Właśnie chce zeżreć mnie jakaś osa i się na mnie czai, więc liczę na to, że po prostu jutro w Grecji nagram coś ciekawego. O, właśnie tamten dron teraz ląduje. Także no nie zawsze musi wszystko wyjść. Trudno. Cholera te osy. Dzisiaj już praktycznie zrezygnowałem z tego, żeby wynajmować auto, ponieważ zadzwoniłem do wypożyczalni, dogadałem się z gościem, powiedział, że mam przyjechać. No i jak już zamawiałem taksówkę, to zadzwonił do mnie i powiedział, że jednak ta taksówka, nie taksówka, tylko jednak to auto zostało wynajęte na tyle dni, co potrzebuje, także nie ma nic. Następnie wszystkie samochody, które były dostępne online, były z lotniska, a na lotnisko miałem chyba 45 minut drogi taksówką, także podejrzewam, że jechanie po samochód z miejsca, gdzie jestem, na lotnisko w dwie strony wyniosłoby mnie jakieś 200 euro. No może dobra, nie 200 euro, no 100 niech będzie euro, 100 dolarów, więc zupełnie bez sensu, ale fuksem udało mi się załatwić. Ktoś mi odpisał z wcześniejszych wiadomości, no i mam samochód, także tyle dobrego. No niestety będę tutaj jeszcze 2 dni, więc nie wiem, czy dużo nakręcę, no ale udało mi się, jednak udało mi się. Faktycznie teraz jest duże święto i z samochodami jest problem. No i jeden problem, jaki widzę, to jest taki, że oni nawet czasami nie rozumieją, że chcę za coś zapłacić, szczególnie na przykład za paliwo i tak dalej, to zero kontaktu.
i no, nie znają nawet prostych słów niektórzy, także w tym jest problem. Ja też nie jestem jakimś anglistą i też mówię kali umieć, kali znać, no ale że coś za coś zapłacę, numer i tak dalej, no to potrafię się raczej wysłowić, a tu raczej jest problem. No ale mniejsza o to. Może nie wszyscy tak mają, więc co? Trzeba lecieć dalej. Jestem, powiem wam, szczęśliwy z tego, że znalazłem auto, chociaż tak naprawdę już dzisiaj się poddałem. I praktycznie prawie się poddałem, no ale jadę dalej. Zanim cokolwiek polatam, to jeszcze muszę odwiedzić targ. Także wchodzę właśnie w cały ten bazar i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Aşağı bebeğe girmedim. 1 yaştan Tamam, właśnie sok jest. Model more here. 15 torebka, 15 euro. Do bazarku. Na bazarku, jak to na bazarku. Cześć przyjacielu z Polski, Balenciaga, Gucci, Srucci i te sprawy. Wszystko oczywiście po 20 euro, można zbić do 10. No i z każdej strony jesteś omamiony głosem hello przyjacielu z Polski i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się cieszę, że stąd wyszedłem i że jestem w ponad 35 stopniach na dworze. Uff, tam było o wiele goręcej, więc czas zmierzać na miejsce. Gdzie to będzie na tyle w tym odcinku. To tu dużo powiedzieć. Jem kebab z ajranem. Także można powiedzieć, że przyjechałem na kebab do Turcji. Coś jeszcze? Wypadałoby, żebym jakoś podsumował ten odcinek, bo tak naprawdę wydaje mi się, że powinno się w nim wydarzyć dużo więcej. Ja może tak sobie właśnie zakładałem, że wydarzy się w nim dużo więcej i w zasadzie niepotrzebnie to sobie zakładałem. Zazwyczaj było tak, że jak gdzieś jeździłem, to brałem sobie samochód i w niedalekiej odległości znajdowały się jakieś inne miasteczka, wsie, można było coś pozwiedzać i popatrzeć. Tutaj tak naprawdę jestem obok Bodrum i samo Bodrum super, no ale korki i jeszcze raz korki do mnie nie przemawiają, więc wczoraj wybrałem się na przejażdżkę samochodem po prostu przed siebie, no i trafiłem na koniec ulicy, koniec drogi do jakiegoś hotelu i po drodze tak naprawdę widoki były bardzo średnie, jeżeli chodzi o drona, dlatego w sumie nakręciłem tylko może kawałek morza i w zasadzie tyle, ale w zasadzie to nic tak naprawdę, bo doszedłem do wniosku już nie po raz pierwszy, że nieważne w zasadzie jest to, że możesz czasem wrócić bez materiału, nic się po prostu nie dzieje, nie zawsze trzeba coś zrobić. Raz na x lat można po prostu posiedzieć spokojnie w jednym miejscu i trochę odpocząć. A ja trochę się najpierw pospinałem tym, że muszę załatwić sobie samochód, no i było to święto. Następnie jak miałem auto, no to już nie jechałem. No tak jakoś wszystko nie zgrywało mi się po drodze. No i w zasadzie tyle. Wydaje mi się, że tam może relaksacyjny film jakiś się pojawi, ale jaki to nie wiem. Bo dzisiaj zdając auto, szczerze mówiąc, w ogóle nie chciało mi się kręcić. I tyle. Po prostu nie miałem tego, brzydko mówiąc, vibe'u. Tak to jest. Wiele rzeczy jest przede mną, więc wydaje mi się, że
nie ma co żałować i cieszyć się raczej z poświęconego czasu, a raczej z mile spędzonego czasu, który tutaj miałem możliwość spędzić. No i tyle. Wszystkiego dobrego.